moi rodzice wyjechali z Polski w 1963 roku i dostali azyl polityczny w Szwajcarii. I ja urodziłem się w Genewie, ale już w 1969 roku, przed moim urodzeniem, ojciec wyjechał do Botswany, gdzie dostał kontrakt z tym nowym niezależnym krajem jako geometra, żeby tworzyć pierwsze mapy tego kraju. I on tam pojechał i potem jak ja miałem kilka miesięcy, to z mamą razem pojechaliśmy do Botswany. To był duży szok taki dla mamusi, bo była przyzwyczajona do życia w Genewie, a znalazła się w bardzo takim prymitywnym miejscu w Botswanie, gdzie ledwo co kraj się zaczął budować się i tam pierwsze kilka lat spędziłem jako bardzo małe dziecko w Botswanie, a potem jak ten kontrakt z rządem Botswany się skończył, to ojciec przeniósł się z nami do Johannesburga i potem tam otworzył biuro geodezyjne i ja tam poszedłem do szkoły i tam dzieciństwo spędziłem. Czy tam dorastając, w jakim środowisku się obracali Pana rodzice i Pan? Czy to było środowisko osób podobnych, o podobnych też czy korzeniach, czy jak to wyglądało? Nie. W dzieciństwie nie miałem żadnej znajomości o moich korzeniach żydowskich. Rodzice moi to nie powiedzieli i my obracaliśmy w środowisku polsko-katolickim. Chrzest brałem w kościele katolickim, chodziliśmy co niedzielę na lekcje w polskim kościele w Norwudzie i chodziłem do anglojęzycznych szkół prywatnych w południowej Afryce i czułem się częścią polskiego, grupy polskiej w południowej Afryce, ale nie miałem żadne idee o żydowskich pochodzeń. I jak rozumiem, jeśli chodzi o język, to w tej grupie mówiło się dużo po polsku, tak? Tak, to znaczy mówiło się po polsku w domu. No i w weekendy, jak byliśmy na jakichś przyjęciach, tam była dosyć ciekawa grupa. Często byliśmy na przykład u Potockich, którzy tam wyemigrowali. Też był taki dość znany były akowiec Leduchowski, Władysław Leduchowski, Włodek Leduchowski. Jego taki kursus wojenny był bardzo ciekawy, bo on poznał Krystynę Skarbek i był kurierem między Polską a Węgrami. Był zaresztowany przez Gestapo, potem uciekł, potem jeszcze był w Tybruku w znanej bardzo bitwie w Tybruku, gdzie był ranny. To miał takie bardzo ciekawą historię i my przez długie lata dużo czasu tam spędzaliśmy u Leduchowskich. To obracaliśmy w takim środowisku polskim, jak ja byłem jeszcze mały. A czy to oznacza, że Pan
dorastał w takim kontakcie z Polską i jakby miał pan, nie wiem, świadomość polskiej historii i tak Tak, naprawdę, tak. Naturalnie, no, większość mojego czasu spędzałem w środowisku anglojęzycznym, bo w szkole naturalnie wszystko po angielsku. Potem później jeszcze douczyłem się francuskiego, ale tak w domu i wieczorami, weekendami po polsku. I jak się pan czuł, czy pan się czuł no, dzieckiem imigrantów w zasadzie, jak to wyglądało w tamtych realiach? No to taka, bym powiedział, takie typowe doświadczenie dziecka na emigracji. To znaczy, że ta Polska była trochę taka mityczna. Nie przyjechałem do Polski do lat 20, nie przyjechałem do Polski, w ogóle nie miałem żadne takie bezpośrednie doświadczenie z tym krajem. To był taki kraj trochę mityczny. Rodzice byli bardzo patriotyczni, to takie te wartości polskie bardzo komunikowali, ale to był taki nieznany kraj dla mnie. Czyli widział pan swoją przyszłość gdzie? Właśnie w Ameryce, w Afryce Południowej, tak? Mnie się wydaje, że jak już skończyłem liceum w Południowej Afryce, to byłem gotów pojechać do Europy. Rodzice byli frankojęzyczni, bo mieszkali przez 7 lat w Genewie. W ogóle najpierw przed przyjazdem do Genewy to mieszkali w Paryżu przez kilka miesięcy. To było dla mnie dosyć naturalny krok, żeby potem do Uniwersytetu w Paryżu pojechać. To jeszcze było przed upadkiem muru berlińskiego i jeszcze nie wiedzieliśmy, co się stanie w Polsce. Naturalnie śledziliśmy ten okrągły stół, a jeszcze poprzednio pamiętam, jak był stan wojenny i jak przygotowaliśmy różne paczki, żeby takie wysyłki do Polski. No i też, co ważne w tym wszystkim było, jest, że moja babcia przyjeżdżała z Polski, to matka ojca i ona co drugi rok przyjeżdżała nas odwiedzić przez 3 miesiące. To też był pewien kontakt z Polską i z polską kulturą przez babcię. Może pan coś więcej opowiedzieć o babci? No, to dla mnie była wielka taka moja miłość. Mam bardzo, bardzo ciepłe takie pamięci mojej babci, jak wspaniałe ciastka gotowała, jak chodziliśmy i dyskutowaliśmy o różnych tematach po tym naszym ulicach w Johannesburgu. Była wspaniałą kobietą i strasznie płakałem, jak umarła, kiedy miałem 15 lat. Ale rodzice nie przyjechali na jej pogrzeb, bo bali się wtedy, jako ludzie, co dostali azyl polityczny, to bali się przyjechać, że potem ich nie wypuszczą i tak dalej, to nie przyjechali na jej pogrzeb. Jak się babcia nazywała? Nazywała się Janina. Janina z domu Mazowiecki. I w tym okresie poznałem tragiczną historię mojego dziadka,
oni mieszkali na Włochach warszawskich i w pewnej chwili podczas powstania warszawskiego Niemcy zatrzymali kilka tysięcy mężczyzn na Włochach jako taka praca, jak to powiedzieć, bo Włochy nie stawili się ta grupa AK na Włochach nie włączyła się do powstania, bo uważali, że nie mają wystarczająco broni, żeby to w ogóle miało jakiś sens, ale Niemcy pomyśleli, że to dosyć dziwne, że nic się nie dzieje i pomyśleli, żeby lepiej, żeby tych ludzi wywieźć jako profilaktyczny sposób działania. I wtedy zatrzymali mojego dziadka. Mój ojciec jeszcze pamięta, kiedy biegł między liniami, żeby jemu coś dać i potem już stali w szeregach i potem pojechali pociągami do Auschwitz. Mój dziadek dostał numer w Auschwitz 16 września, a potem już 1 października pojechał dalej do obozu w Buchenwaldzie i tam umarł 28 grudnia 1944 roku. No ta trauma historyczna nie była komunikowana przez ojca i on to strasznie przeżywał. To bardzo silnie to mnie komunikował. Czyli często o tym mówił? Dosyć często, tak. On był bardzo blisko ojca i strata ojca jego bardzo mocno zadziałała na jego psychikę. A w którym roku się tata urodził? Tata urodził w 1935 roku. Czyli miał niecałe 10 lat, tak? No jak wywieźli ojca, to miał 9 lat, tak. A co było dziwne właśnie wtedy było to, że znałem historię dziadka, znałem historię rodziny ojca, a nigdy sobie nie zapytałem, ale co o rodzinie matki? Powiedzieli mnie, że umarła w czasie wojny i tyle. I jakoś nigdy nie przyszło mnie na myśl, żeby nawet zapytać, a co, a jak? To było dziwne, nie wiem dlaczego, ale nigdy nie zastanawiałem się nad tym. A czy jacyś krewni żyli albo żyją od strony mamy? Właśnie? Tak. To mama miała 3 braci i oni wszyscy zostali w Polsce. I ja w ogóle ich nie poznałem, nie miałem żadnych kontaktów ani z kuzynami, ani z ich dziećmi, ani nic. To była taka trochę odcięta rodzina. Mama miała jakieś tam kontakty, raz nawet chyba spotkała się z braciami w Berlinie, ale ja już nie miałem. Ja miałem kontakty z siostrami mojej babci, to znaczy moimi ciotkami z strony ojca. I z nimi nawet jak miałem 11 lub 12 lat, pojechaliśmy do Rzymu, żeby zwiedzić Rzym i zobaczyć papieża. Oni przyjechali z Polski, a my z Południowej Afryki, tak spotkaliśmy w Rzymie. Ale z rodziną matki nic.
Zero. A kiedy się pan dowiedział o swoich, o historii mamy i o swoich, o swojej żydowskiej części tożsamości? No, to było ciekawe, bo był upadek muru berlińskiego i potem po tym upadku pomyślałem sobie, że przyjadę do Polski, bo już nie grozi mnie nic. Rodzice dalej bali się przyjechać. Przez kilka miesięcy bali się, a ja zorganizowałem wycieczkę razem z kolegami z mojej uczelni Sciences Po. Wynajęliśmy taki większy samochód i pojechaliśmy, chyba byliśmy taką grupą 7 czy 8 i 8 i pamiętam, przekroczyliśmy granicę polską i całowałem ziemię polską. Tak romantycznie. I potem jak dojechaliśmy do Warszawy, to po raz pierwszy poznałem moich kuzynów, bo nie miałem żadnych kontaktów, nawet żadnych fotografii, nic ze strony mojej mamy. I tak poznałem kuzynów i odwiedziliśmy różne miejsca w Warszawie i tak dalej. Potem pojechaliśmy jeszcze dalej do Krakowa, a potem na Czechy. I potem już zatrzymałem kontakt z kuzynami i dzieci najmłodszego brata mamy, Stasia, dzieci Stasia, Monika i Agnieszka, one mnie powiedzieli o moim pochodzeniu żydowskim i oni pokazali mnie tą książkę Makowera, gdzie on pisze o Halinie Rothstein i mnie przeczytali właśnie tą część o Halinie. I to po raz pierwszy, mając lat 20, poznałem drugą część mojej historii. Jak to pan odebrał wtedy? Nie, to było wielkie, byłem szalenie zainteresowany, bo zawsze interesowałem się historią i tak dalej, ale to było naprawdę coś nowego, bardzo ciekawego i pamiętam nawet, jak poszedłem spotkać się z psycholożką, to omawiałem te sprawy, że takie zaskoczenie i tak dalej. I potem naturalnie musiałem o tym też porozmawiać z mamą i z ojcem i zapytać ich, dlaczego oni tak to chowali, dlaczego mi nic nie powiedzieli, co oni w końcu tak bali się. I mama te pytania dosyć dobrze przyjęła. Mnie się wydaje, że dla niej to była pewna wyzwolenie, żebym otworzył ten temat. Bo jak ja otwieram ten temat, to ona potem też może dalej mówić o tym i poznać te fakty i tak dalej. To było, ja jej dałem tak uważam, może nie mam racji, a uważam, że ja jej tak pomogłem trochę, żeby te kontakty z tą przeszłością żydowską jakoś odnowić, a one były stłumione przez dziesiątki lat. A ojciec bardzo negatywnie to przyjął i dosyć agresywnie odpowiadał. Ale on oczywiście znał historię mamy. Znał i jego matka nawet pomogła mamie, żeby różne fałszywe papiery przygotować, żeby oni mogli wziąć ślub kościelny. To wszystko znał, ale on miał taką pewną ideę, że dzieci nic nie będą wiedzieć, że będą mieli taki bardzo prosty stosunek
ich historii, że nie będą żadne komplikacje, że nie będą w żadnym takim niebezpieczeństwie czy niepewności. I jak ten cały schemat był podważony w końcu przez moje kuzynki, to strasznie się zirytował. Bardzo, bardzo, bardzo był zły. I pan opowiada o tej wizycie w Polsce. Pan wtedy studiował. Co pan studiował? To ja studiowałem na Instytucie Nauk Politycznych, Instytut d'études politiques w Paryżu. To filozofię polityczną i tak dalej, ale też wybrałem jednak wydział ekonomiczny. To potem drugi, trzeci rok bardziej już takie studia ekonomiczne, ale też dużo historii, polityki i założyłem wtedy, bo ja, jak moja mama, jestem taki bardzo socjalny, to założyłem, ona jest wielka ekstrowertka, tak jak ja, to założyłem Związek Francusko-Polski Studentów i fajne rzeczy robiliśmy, bo na przykład jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckim zorganizowaliśmy debatę między ambasadorem radzieckim a nacjonaliści z Litwy. To było dosyć ciekawe. W ogóle dziwne, że ambasador radziecki zgodził się przyjść na taką debatę, ale przyszedł, ale to wiesz, to była taka sytuacja, gdzie od początku on był przegrany totalnie. To trochę bez sensu, że nawet przyszedł, ale przyszedł i była debata o czy Litwa ma zostać częścią Związku Radzieckiego, czy ma dostać być samodzielnym krajem. No to była taka fajna debata. Potem też zaprosiliśmy Adama Michnika, który też przyjechał do naszej szkoły i zrobił przemówienie. To jeszcze, kiedy jeszcze nie założył wyborczą i tak dalej. To były takie bardzo początkowe lata, 90 czy 91. Agnieszkę Holland zaprosiliśmy, Krzysztofa Kieslowskiego, wszyscy przyjechali. To byłem bardzo zajęty tym stowarzyszeniem, a mało co pracowałem na studiach. To były spotkania we Francji czy w Polsce? Nie, w Francji. Francji. Przyjeżdżali do naszej szkoły w Rue Saint-Guillaume w Paryżu i organizowaliśmy nawet dla nich bilety i tak dalej. Fajnie było. I jak się dalej toczy pana kariera zawodowa? No, potem po zakończeniu Sciences Po zacząłem pracować w takim dość prestiżowym gabinecie konsultingowym, który nazywał się Bain & Company. I Bain mnie wysłał do Warszawy, żeby pomóc w programie prywatyzacyjnym w Polsce. I to też było, bardzo cieszyłem się, bo przyjeżdżałem tu do Warszawy, bardziej poznałem rodzinę tutaj, realie polskie, no miałem szansę, żeby mówić po polsku i to było bardzo taki fajny okres, żeby być tutaj i też starać pomóc w tych różnych prywatyzacjach, co były kierowane przez Ministerstwo Finansów.
Rozumiem. I wtedy pan już, znaczy pan mieszkał we Francji, jak rozumiem. Tak, mieszkałem we Francji, potem wróciłem z powrotem do RPA, potem znowu przyjechałem do Francji, żeby zrobić mój master biznesu w INSEADzie przy Fontainebleau, to niedaleko Paryża. No i potem dołączyłem się do gronu Banku Światowego, ale ta część, co zajmuje się popieraniem sektora prywatnego, co nazywa się International Finance Corporation. I z IFC też przyjeżdżałem do Polski i staraliśmy pomóc różnym bankom się rozwijać tutaj i firmami, funduszami private equity. I też przyjeżdżałem w 96, 7, 8 roku do Polski, ale co było najciekawsze w tej pracy, to był ten projekt, co robiłem w Sarajewie. W Sarajewie założyliśmy nowy taki bank, żeby takie małe pożyczki wydzielać małym takim przedsiębiorcami, którzy musieli rozpocząć działalność po wojnie. To był taki microfinance bank i to założyliśmy i startowaliśmy. Do dziś ten bank ma miejsce w Bośni i to był taki bardzo fajny projekt, co ja założyłem tam w Bośni. To dużo czasu jednak spędzałem w Bośni w tym momencie i to był taki kraj, co był bardzo blisko mojego serca, bo w czasie wojny ja pojechałem z taką organizacją NGO-ską do Sarajewa, żeby pomóc Bosniakom. I ten tydzień, co byłem w Sarajewie, był bardzo znaczący tydzień dla mnie, bo miasto było oszczeliwane, snajperzy strzelali do nas i tak dalej. I to też takie duże wrażenie zrobiło na mnie. To potem byłem bardzo zadowolony, żeby dalej pracować nad Bośnią. Mówi pan o mikroprzedsiębiorcach, czyli to były pożyczki na co? Na małe firmy, tak ktoś rozpoczynał coś, jakieś małe warsztaty, takie różne małe firmy i my pożyczaliśmy pieniądze bez jakichś specjalnych gwarancji, bo trzeba było rozpocząć gospodarkę po wojnie. Czyli taki biznes, ale z wrażliwością społeczną Tak, po prostu, tak jak rozumiem. No to też była rola właśnie tego International Finance Corporation, że to częścią Banku Światowego, to oni zawsze szukali takie inwestycje, co miały jakieś większe takie podejście socjalne, czyli wymiar socjalny. I wracając do tego zaangażowania bardziej w sprawy żydowskie, kiedy pan pierwszy raz zaczyna robić coś tak konkretnego, tak jak tu mówimy o tych. Kiedy to się dzieje i co pana skłania do tego? No ja bym powiedział, to było może już jakieś 10 lat temu, bo jak Państwo dobrze wiedzą, jak jesteś młody, masz młode dzieci, karierę i tak dalej, to nie masz specjalnie może chęci, żeby za bardzo w te tematy wchodzić, ale jak już dzieci trochę starsze, już tak to człowiek zaczyna tak to wszystko przemyślać. Ja w ogóle 2 lata tak spędziłem tutaj w Polsce w roku 2001 i 2002,
kiedy założyłem taką firmę, co do dziś jest w Polsce, jest nawet na giełdzie polskiej, co nazywa się Benefit System. I oni mają te karty, takie multisport, na pewno znacie, bo to dosyć znane karty. To ja tą firmę założyłem. Niestety, mimo że ta firma w końcu odniosła olbrzymi sukces, to mnie ukradzono moje udziały w tej firmie. I to była bardzo przykra historia i wróciłem do Południowej Afryki przez kilka lat po tej porażce. No ale potem zacząłem z mamą interesować się, żeby więcej dowiedzieć się o naszej historii strony żydowskiej. I znaleźliśmy świetną osobę, Wiesława Tomczaka, który podjął się takich badań, żeby znaleźć jak najwięcej, co można było znaleźć o naszej rodzinie. I on był świetny. On bardzo dużo znalazł faktów, fotografii. No naprawdę niesamowity, jako taki badawca to niesamowity. I zgromadził to wszystko. Było dużo tych, bo nasza rodzina nasza rodzina Rothsteinów przed wojną była bardzo znaczącą rodziną w Polsce. Mieliśmy na przykład dystrybucję Chryslerów po całej Polsce. Mieliśmy przedstawicielstwa w wszystkich dużych miastach w Polsce i nasze takie główne przedstawicielstwo tutaj w Warszawie było na Belwederskiej. Ten budynek, co był budowany na Belwederskiej, nawet wygrał nagrodę za najbardziej innowatorski budynek roku tam 27 czy 8. No to naprawdę to była bardzo znacząca rodzina. No mieliśmy Chryslery, ale jeszcze 8 czy 9 innych mark samochodów. Potem mieliśmy też firmy, co handlowali z maszynami rolniczymi i w pewnym momencie założyliśmy ten zakład chemiczny w Kutnie, który też odniósł olbrzymi sukces. I ten pan Wiesław to wszystko nam znalazł. Dużo było w gazetach polskich z tej epoki. Nawet bilans firmy był w gazetach przedstawiony, bo to była spółka akcyjna i to wszystko było przedstawione. To można było naprawdę zdobyć bardzo dużo interesujących materiałów. I co jest wielka szansa dla nas, jest, że otrzymaliśmy masę fotografii. I to naprawdę to jest coś niebywałego, bo większość rodzin żydowskich nic nie ma, albo jedną fotografię jakąś tam ocaloną, a my mamy tyle fotografii z Haliny, dzieci, no niesamowite. I to też pozwoliło mnie, żebym naprawdę przygotował bardzo ciekawą książkę o naszej rodzinie i jej historii, co nazwałem Warszawskie Przymierze i wy macie tą książkę. Daliśmy kopię Polinowi i też Yad Vashem i Instytut Historii Żydowskiej no, to było duże wyzwanie dla mnie, żeby tą książkę przygotować, napisać, zebrać wszystkie materiały, też graficznie tą książkę przygotować, żeby ładnie było graficznie. I to było taki pierwszy duży wyzwanie w tej dziedzinie dla mnie. Czy
Czy w Kutnie zachowały się jakieś, no powiedzmy tak, materialne pamiątki związane z Pana rodziną? No tak, bo pierwsza rzecz, nasza willa na Barczewickiej dalej stoi, gdzie mama pierwsze 3 lata mieszkała jej życia tam i nawet mamy fotografie jeszcze z tej willi. Bardzo piękna willa tam stoi, chyba numer 34 Barczewica. No i potem w Kutnie też jest naturalnie jeszcze część tej fabryki, tej dużej fabryki, zakład chemiczny w Kutnie. Tam jeszcze taki olbrzymi komin został. I teraz te całe miejsce, gdzie ta fabryka stała, będzie przemienione na budynki takie mieszkaniowe, mieszkaniowe. Ale co uzgodniłem z prezydentem miasta jest, że no będzie taka tabelka o naszej rodzinie. To będzie częścią tej całej takiej trasy żydowskiej po Kutnie. To będzie zatrzymane tam, żeby zapamiętać tą fabrykę, bo to naprawdę było coś niesamowitego, że w Kutnie zbudowano taką fabrykę, która ziemniaki przemieniała na etanol, potem na różne farby. Mieli różne kontrakty z MON-em na farby takie dla czołgów i takich samochodów pancernych. No i potem przed II wojną światową nawet w Kutnie udało im się wyprodukować kauczuk syntetyczny. I w tym momencie na świecie były tylko 3 miejsca, gdzie produkowano kauczuk syntetyczny w Kutnie, w niemieckim Rzeszu i w Związku Radzieckim. I ten kauczuk syntetyczny, jak wojna zaczęła, to ten kauczuk syntetyczny miał olbrzymią wagę strategiczną, bo jak Japończycy przyjęli te wszystkie plantacje, gdzie można ten kauczuk zdobyć w sposób naturalny, to został tylko kauczuk syntetyczny. I to uratowało życie mojemu wujkowi, Mieczysław Rothsteinowi, bo on był w Nowym Jorku na Expo, on był przy pawilionie polskim, przedstawiał właśnie tą wspaniałą nową technologię kauczuku syntetycznego i Amerykanie i Brytyjczycy zainteresowali się tym i zorganizowali, żeby służby specjalne jego i razem z rodziną wyprowadzili z Polski. I jako polscy Żydzi chyba, no nie wiemy do końca, ale chyba wzięli pociąg przez Rzesz do Włoch i tam okręt, to wiemy, wzięli okręt z Genoły do Nowego Jorka, wszystko pod fałszywymi papierami i tak się uratowali dzięki służbom specjalnymi. To jest waga strategiczna, co ten kauczuk syntetyczny w Kutnie miał. I to są właśnie wymiar działalności naszej rodziny żydowskiej przed wojną w Polsce. A czy wspominał Pan o cmentarzu żydowskim, czy tam są
pochowani jacyś członkowie? Tak, pana ale rodziny? już dalsi. Bo taka bliższa rodzina nasza była z Łowicza, co jest miasto niedaleko Kutna. I wspomniał Pan o szlaku żydowskim w Kutnie. Czy to jest coś z Pana inicjatywą? Nie, czy... nie, to było zorganizowane przez, tam Kutno ma wspaniałą działaczkę socjalną, nazywa się Bożena Gajewska i ona razem z miastem bardzo dużo zrobiła w Kutnie, żeby upamiętnić żydowską populację. Przed wojną w Kutnie było około 7,5 czy 8 tysięcy Żydów. No i to była taka 1/3 populacji Kutna w tym momencie. Teraz Kutno ma około 50 tysięcy ludzi, co tam mieszkają. No i bardzo dużo było firm żydowskich, bardzo takie aktywna takie środowisko żydowskie tam było, synagogi i cmentarz, co może ma aż 500 lat. Bardzo stary cmentarz, co był całkowicie zniszczony w czasie wojny. Wszystkie macewoty były zabrane, użyte w różnych okolicznościach, ale potem w końcu lat 80., początek 90. zebrane. I te macewoty teraz siedzą w magazynie w Kutnie, ponad 300 i czekają na nas. I dlatego zdecydowaliśmy z Bożeną założyć fundację, żeby przygotować rehabilitację tego cmentarza i powrót tych macewotów na miejsce. To jest taki długoterminowy projekt, nieprosty, ale krok po kroku. To niedawno temu skończyliśmy takie badanie archiwalne razem z fotografiami. Bardzo ciekawe fotografie z tak lat 41, 2, 4 zrobione przez Niemców. A teraz w tym tygodniu zaczynamy badania georadarowe. No i tak powoli będziemy szukać funduszy i tak dalej, żeby najpierw zaprojektować, co chcemy tam zrobić, a potem żeby taką ścieżkę pamiętową razem z tymi macewotami wprowadzić na ten cmentarz, naturalnie dbając o wszystkie reguły związane z żydowskimi cmentarzami. O tym rozmawiałem z rabinem Szudrichem i taki jest jeden z naszych takich projektów. Czy są znane jakby jasne granice tego cmentarza? Tak, są. I to widać też przy fotografiach. Te fotografie są świetne, bo mogą nam pokazać dokładnie, jak ten cmentarz leżał przed wojną i w czasie wojny. Czyli Państwo myślą o budowie jakiegoś takiego, jak to się mówi, lapidarium, to znaczy, że te macewy muszą być jakoś, nie trafią na swoje poprzednie miejsce, bo nie da się tego ustalić. Nie. Taki jest sens, taki lapidarium, mnie się wydaje też bardzo ważne dla Kutna, dla historii Kutna i mnie się wydaje nawet dla duchu kutnowskiego, żeby to jakoś tą historię pojednać i przedstawić.
i wrócić te macewoty na miejsce, gdzie były przez 500 lat. A czy istnieje Księga Pamięci Tak, Żydów? tak. No, Co było stworzone właśnie przez analizę tych macewotów, bo można było je wszystkie sfotografować, potem przetłumaczyć, potem zrobić taką pracę genealogiczną. To mamy teraz bardzo ciekawą historię Kutna. I to jest prowadzone przez taką grupę kutnowskich Żydów, kierowane przez Józef Kutner w Izraelu. I on pracował i pracuje z Bożeną Gajewską na miejscu, bo nie ma żadnych Żydów już w Kutnie. No i ja dołączyłem się do nich i założyłem tą fundację rodzin żydowskich i przyjaciół Kutna, żeby zajmować się tymi sprawami. W zeszłym roku byliśmy mocno wsparci przez miasto i mogliśmy tą książkę i wystawę o cmentarzu żydowskim przygotować. Też różne działalności edukacyjne, specjalnie z szkołami z Kutna odbyły się, a w tym roku zrobiliśmy tą wystawę o Żydach w Katyniu i tam wśród nich też jest oficer Jakub Landesberg, który był właśnie z Kutna, lekarz z Kutna. I przygotowaliśmy tą wystawę. Poprzedni czwartek zrobiliśmy uroczyste otwarcie tej wystawy. Prezydent miasta był z nami i ta wystawa teraz będzie przedstawiona w różnych szkołach w Kutnie, a potem dalej mamy nadzieję, że może trafi do Polina czy gdzieś indziej w Warszawie i w innych miastach w Polsce, może w pewnych ambasadach za granicą, ale to była bardzo duża praca, co spędziliśmy, żeby zebrać te wszystkie materiały pod patronatem Muzeum Katyńskiego, co sprawdził to wszystko z punktu widzenia merytorycznego. I tak, taki fajny projekt. Potem druga fundacja, co założyłem, to jest fundacja rodzin katyńskich z pochodzenia żydowskiego. I założyłem tą fundację, kiedy w ogóle dowiedziałem się, bo ja nie wiedziałem, jak większość Polaków nie wiedziałem o tym, że była taka duża liczba polskich oficerów z pochodzenia żydowskiego, to jak dowiedziałem się o tym, to myślałem, że dobrze by było stworzyć taką fundację, co by miała taką aktywność edukacyjną, żeby ludzi edukować o właśnie tym udziału żydowskim w tragedii katyńskiej. I tą fundację założyłem razem z kilkoma przyjaciółmi. Tali Neitz, która jest dyrektorka Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w Johannesburgu. Ona dołączyła się do tego. Jakub Nowakowski, który był były dyrektor Muzeum Galicji, a teraz jest dyrektorem Centrum Holokaustu w Kapsztadzie, też dołączył się do tego i założyliśmy tą fundację. I potem z mamą pojechaliśmy do Izraela, żeby spotkać się z rodzinami katyńskimi w Izraelu, przeprowadzić z nimi takie wywiady, właśnie takie jak ten wywiad, dowiedzieć się ich historię i stworzyliśmy
takie wywiady, gdzie oni opowiadają o ich ojcach. No, to są już bardzo starzy ludzie, ale to było bardzo ciekawe dowiedzieć się o ich historiach. I też potem pomyśleliśmy, żeby mieć taki kontakt z młodszym pokoleniem młodszym, to pomyśleliśmy, że stworzymy na Instagramie taki wirtualny cmentarz. To chyba pierwszy wirtualny cmentarz na Instagramie. I to jest stworzyliśmy taki cmentarz właśnie poświęcony tym żydowskim oficerom. I bardzo cieszę się, bo w zeszłym roku władze edukacyjne mazowieckie zdecydowali, żeby tą stronę internetową i ten Instagram dodać do programu o Katyniu, co jest uczone w szkołach w regionie mazowieckim. To było takie dla nas taki ciekawy moment. No i już byliśmy na kilka takich uroczystości w górach judejskich niedaleko Jerozolima, gdzie jest pomnik katyński. I tam byliśmy już kilka lat razem z rodzinami katyńskimi i każdym razem też z ambasadorem polskim, z attaché wojskowym i tak dalej. To staramy co rok jechać do Izraela i brać udział w tych uroczystościach. Ale w tym roku nie pojechaliśmy, bo była wojna i tak dalej, ale mieliśmy w Johannesburgu tą uroczystość. No i teraz staramy przekonać władze miasta. Ja napisałem razem z rabinem Szudrichem i z Kasią Persson, napisaliśmy list do prezydenta miasta Trzaskowskiego, żeby zgodził się, żeby ten pomnik katyński przy Starym Mieście, żebyśmy dodali jakiś symbol żydowski do tego pomnika. Bo w tej chwili jest tylko czysto chrześcijański, ale tu można pomyśleć o tym pomniku Syberaków wywożonych, gdzie są gwiazdy Dawida, są krzyże i tak dalej. I mnie się wydaje, że można by pomyśleć, żeby podobnie zrobić coś, dodać coś żydowskiego do tego pomnika przy Starym Mieście. Czy w Polsce te rodziny żydowskie katyńskie są zrzeszone? To znaczy są w Państwa fundacji, tak? Czy jakieś Te rodziny katyńskie są w Izraelu. Tak, Też poznałem Żydów tutaj, którzy czy wujek, czy dziadek był na liście katyńskim. Też ale takich przed poznałem. powstaniem Państwa fundacji nie było żadnego zrzeszenia tutaj Nic. specjalnego. To są takie dwie działalności socjalne, co prowadzę. Jedna to jest ta fundacja w Kutnie, co ma duże wyzwanie, żeby zrobić tą rehabilitację tego cmentarza, ale też takie zadania edukacyjne. Bardzo ścisło pracujemy z szkołami w Kutnie, żeby to nowe pokolenie
edukować odpowiednio. No i ta druga fundacja to jest ta katyńska fundacja, co też jest ważna, bo ci członkowie tych rodzin w Izraelu no, już są naprawdę zaawansowani w wieku. To Giora Barnir na przykład, który był ocalony, wyszedł z getta, był ocalony, chowany w Pradze i potem pojechał do Francji i dalej do Izraela, gdzie miał wielką karierę w lotnictwie Izraela. On już ma 90 lat skończył. To niedługo niestety fundacja będzie musiała trzymać tą pamięć, bo już ci ludzie, już ich nie będzie niestety. Czyli te, no właśnie, takie wywiady historii mówione, jak rozumiem, to są, które Państwo realizowali, tak? Tak, to są na stronie naszej żydzikatyńscy.pl. Bo jak rozumiem, ta idea powstania tej fundacji jest też głęboko osadzona w tym środowisku polskim w Johannesburgu właśnie też, tak? Tak, w sensie... bo pierwszy pomnik o Katyniu był zbudowany w Johannesburgu. I tam co roku mamy uroczystości związane z Katyniem, ale też związane w tym samym czasie związane z przelotem południowoafrykańskich samolotów nad Warszawą w czasie powstania warszawskiego, gdzie południowoafrykańscy piloci bardzo duże straty ponieśli, bo to była bardzo niebezpieczna misja. I to też jest wspomniane przy tym samym pomniku co rok. Razem też z rodzinami tych pilotów, co przeżyli te misje takie prawie że samobójcze. To fascynujące, bo jak rozumiem, to też wynika z tego, że poniekąd, że w Polsce o Katyniu wiadomo, nie można było mówić. Jak rozumiem, ta pamięć tam była po prostu jednak nieprzerwana. Tak? Nieprzerwana, Bo ci ludzie trafili zaraz po wojnie po prostu tam No były różne takie przyjazdy polskich uciekinierzy. Pierwszy taki przyjazd był prosto po wojnie, kiedy dużo ludzi zdecydowało się nie wrócić do polskiej, do komunistycznej Polski i zdecydowało pojechać albo do Australii, albo do Ameryki, albo do Południowej Afryki. Tam trafiło dużo ludzi, ale potem też naturalnie byli ci sieroci z Oudtshoorna, co 500 ich, co też potem tworzyli tą polską grupę w Południowej Afryce. I potem przyjeżdżali ludzie w latach 60., 70., jak moja mama i ojciec i mama i my przyjechaliśmy w początek lat 70., ale potem jeszcze dużo ludzi przyjechało w latach 80., po stanu wojennym i tak dalej, dużo ludzi uciekło. Ja chciałem jeszcze wrócić do historii pana mamy.
Bo to, co mi przynajmniej, myślę, że Oldze też utkwiło bardzo w pamięci po wywiadzie z pana mamą. I ja chciałem o tym zapytać, o pana perspektywę na to. No to jest to, że pana mama no w sposób oczywiście, że tak powiem, uprawniony i dramatyczny mówi o decyzji swojej mamy pozostania w getcie, tak? Jak pan, w ogóle jak pan poznał tą historię i jaki jest pana no, taka relacja emocjonalna z tą historią, no i z pana mamą w tym sensie? To jest bardzo trafne pytanie. Chyba nas ostatnie 10 lat ja szukam odpowiedzi na to pytanie. I tą odpowiedź szukam przez różne sposoby. Pierwsza rzecz to była ta książka, co napisałem i jak pisałem tą książkę, to też ujawniły się nowe elementy. Na przykład ta praca, wspaniała praca, co doktor Maria Ciesielska zrobiła o lekarzach w getcie. I tam znalazła też ludzi, co pisali o Halinie Rothstein, na przykład dr Adolf Poluszuk, który nie przeżył wojny, ale napisał takie zeznanie, jak już był po stronie aryjskiej, co było dla mnie strasznie ciekawe i wartościowe, żeby dużo nowych faktów dowiedziałem się o mojej babci przez tą pracę Marii Ciesielskiej. I potem Tali i ja zdecydowaliśmy, że to jest tak ważna książka, że trzeba ją przetłumaczyć na angielski. I koleżanka mamy, Agata Krzypilkiewicz, która była profesorem na Uniwersytecie Podniebawice, przetłumaczyła tą książkę z polskiego na angielski i potem my ją edytowaliśmy i była potem publikowana w Stanach Zjednoczonych. To teraz The Doctors of the Warsaw Ghetto można kupić tą książkę na Amazonie, ale potem ciągle myśląc o tych wyborach babci Haliny, zrobiłem film dokumentalny, co nazywa się Nobody Told Me, nikt mi nie powiedział, razem z Sean O'Sullivan i Stali. I tam mama też opowiada jej historię. I ten film przedstawialiśmy w bardzo różnych miejscach, w Południowej Afryce, w Centrum Holokaustu w Johannesburgu i w Kapsztadzie, ale też w Izraelu, na Yom HaShoah. Rok temu w Muzeum Sztuki przy tym Hostages Square w samym centrum Tel Awiwie. Też przedstawialiśmy ten film w ambasadzie brytyjskiej w Tel Awiwie, no i tutaj w Polsce też, w Muzeum Galicji i Żichu. No ale dalej po tej książce, po tej filmu dokumentalnym, dalej chciałem jakoś bardziej jeszcze właśnie szukać odpowiedzi na pana pytanie i w końcu zdecydowałem się napisać sztukę, co właśnie stara odpowiedzieć na pytanie,
co motywowało babcię, żeby taki dramatyczny wybór zrobić. I tą sztukę pisałem przez kilka lat. Nie miałem żadnego szkolenia w tej dziedzinie. Bardziej moja studia uniwersyteckie były bardziej skierowane na ekonomię i politykę i tak dalej, a nie na literaturę. I poza częstymi wizytami do teatru to nie miałem specjalnie jakiejś znajomości o teatrze i tak dalej. To mnie długo zabrało, żeby tą sztukę napisać, ale pisałem tą sztukę szukając odpowiedzi na pana pytanie. To była moja motywacja. A czy może pan, no żeby widz tego wywiadu wiedział trochę jednak o czym my mówimy, czy może pan opowiedzieć trochę właśnie o jakim wyborze my rozmawiamy, do czego się odnosimy, to znaczy właśnie o tej historii no, i pana babci, i pana mamy, i tak naprawdę też pana chyba wujków, tak? Z tego co Tak, pamiętam. tak. Czy mógłby pan tak No tak, skrótowo o tym opowiedzieć? to może powiem o sztuce, bo sztuka właśnie zaczyna w getcie. Mama jest razem z babcią w getcie, w szpitalu. Moja babcia, dr Halina Rothstein, zajmuje się chorymi w szpitalu na ulicy Stawki. I potem przychodzi decyzja, bardzo taka bolesna decyzja, żeby jednak wyprowadzić dzieci. No w mojej sztuce jest tylko mama, ale w rzeczywistości też mama miała 3 braci, żeby ich wyprowadzić z getta. I przychodzi kurier, Maria, która ich wyprowadza, czyli wyprowadza mamę z getta. I potem mama chowa się na aryjskiej stronie. I potem pytanie jest, no kiedy Halina wyjdzie z getta i kiedy no, wszyscy czekają na nią, już wszystko jest przygotowane, papiery są przygotowane, no czekamy, żeby wyszła z getta. I dramat mojej sztuki, dramat tego prawdziwej historii jest taka, że w końcu decyduje się nie wyjść z getta i żeby wejść na pociąg razem z pacjentami i pojechać na jej śmierć w Treblince. No i to, żeby to zrozumieć jakoś w sposób taki emocjonalny, to uważałem, że najlepsza forma to jest sztuka. Będę trochę drążył, jednak i to do pana do czegoś doprowadziło? To są takie pytania, na których nie ma takiego konkretnej odpowiedzi, ale mnie się wydaje, że sztuka pomaga zrozumieć emocjonalny świat, w którym taka decyzja mogła być podjęta. To jest wielkość sztuki, że człowiek może wejść w skórę drugiego przez jakiś okres i widzieć świat przez drugie oczy. I mnie się wydaje, że czy lepiej, czy gorzej, ale ta sztuka to właśnie ten cel był spełniony, że ci, co widzieli sztukę, mogli wejść w skórę Haliny i zrozumieć, co ją tak motywowało, żeby
taki straszny wybór zrobić. To znaczy, że sztuka, zwłaszcza teatralna, pozwala to przeżyć, tak? Tak, Jak się to przeżyje, to jakby to pytanie tak naprawdę stawiane z pozycji takiej zdroworozsądkowej, powiedzmy w cudzysłowie, już traci jakby swój... to znaczy, że trochę bez zasady. to jest tak, że to jest dalej pytanie, ale to już jest takie trochę pytanie, co już jest w pewnym sposobie znane z środka. Nie tylko takie pytanie, co jest znane z zewnątrz. Bo jakoś w jakiś mały sposób człowiek przeżył trochę ten świat, te motywacje, te emocje, co musiały być w świecie Haliny w 1942 roku, kiedy ona taki dramatyczny wybór zrobiła. Może pan jeszcze opowiedzieć trochę o przygotowaniach do premiery. Jak pan, bo pan musiał w tej sztuce stworzyć ten świat, prawda? Jak to wyglądało? No to było duże wyzwanie, bo no, pierwsza rzecz, nie byłem przygotowany, żeby napisać taką sztukę i musiałem napisać tą sztukę 85 różnych razy, żeby była w takiej formie, co można by było ewentualnie użyć. Miałem świetnego człowieka, konsultanta takiego teatralnego z Anglii, który całe życie tylko to robi i miał duże sukcesy w świecie teatralnym w Anglii. Nadzwyczajnie inteligentny człowiek, chyba jeden z najbardziej inteligentnych ludzi, co w ogóle spotkałem w życiu. I on bardzo mi pomógł, żeby przygotować ten tekst. I potem jak już ten tekst był tak mniej więcej przygotowany, bo taki tekst nigdy nie jest do końca przygotowany, bo zawsze tam coś się zmienia, nawet reżyser w końcu się zmienia pewne rzeczy. To jest taki żywy tekst. A jak ten tekst już był tak mniej więcej przygotowany, to musiałem szukać reżysera. No to dla mnie było naturalne, żeby najpierw to przedstawić Południu w Afryce, bo tam najwięcej ludzi znam i najłatwiej mnie to w ogóle zorganizować. Ale w Południu w Afryce, no w czasie wojny w Gazie i tak dalej, no nie znalazłem reżysera, który by podjął te wyzwanie, żeby tą sztukę przygotować. No nie znalazłem, no szukałem, dużo maili, dużo telefonów, dużo ludzi nie odpowiadało. To było ciężkie. I dostałem takie komentarze, na przykład, że ta sztuka nie jest do przyjęcia, że nie można taką sztukę przedstawić, albo nikt nie przyjdzie i tak dalej. To było dosyć ciężki moment. I w końcu sprowadziłem z Bułgarii reżyserkę. Jej babcia była Żydówką, która walczyła w wojsku radzieckim w II wojnie światowej. Też wielka bohaterka. I ona zgodziła, żeby pojechać do Południowej Afryki, kraj, co w ogóle nie znała, nigdy tam nie była, i przygotować
tą sztukę. To musiałem zorganizować dla niej wizę pracy i tak dalej. Przyjechała, potem musieliśmy szukać aktorów i potem 6 tygodni przygotowania i potem udało się zrobić 12 seansów. Wszystkie były 100% wyprzedzane i potem szkoły też. Zrobiliśmy takie darmowe dla szkół z biednych części Johannesburgu, co też dzieci były szalenie zainteresowane i bardzo entuzjastycznie przyjęli to. No i to było otwarte przez ambasadora Polski w Południowej Afryce, Jacka Chodorowicza i Jan Łazicki przyjechał z MSZ-u z Warszawy, też był na tej uroczystości. No i był ambasador francuski, niemieccy i konsul z Izraela i dostaliśmy świetne recenzje, naprawdę niesamowite recenzje, bo Ilina Perjanowa, nasza reżyserka, ona naprawdę bardzo innowatorsko podeszła do tej sztuki. I tam w tej sztuce jest i muzyka, i śpiew, i tańce, i to jest coś, co ludzie nie oczekują, jak myślą o temacie. A też jest bardzo wzruszająca sztuka. I teraz moja misja jest, żeby przedstawić tą sztukę w Polsce, bo w końcu to wszystko działa w Polsce i ta sztuka musi być przedstawiona w Polsce. Jak jest zatytułowana? Jest zatytułowany, nikt mi nie powiedział, nobody told me. I to jest też taka meta sztuka, bo ja jestem w tej sztuce, rozmawiam z mamą, mówię jej, że będę robił sztukę o babci. Ona stara mnie przekonać, żebym nie robił to. To jest też taka meta sztuka w sztuce. Mhm. Ale pana mama tam nie występuje. Występuje. Mama jest, mama jako aktor, mama nie bezpośrednio, ale jako aktorka jest w sztuce i jako małe dziecko, co wychodzi z getta i potem jako w dzisiejszym wieku jako osoba, która stara mnie przekonać, żebym nie napisał tą sztukę. No właśnie, a jak było w rzeczywistości? Znaczy, jaka była reakcja mamy na to, że pan pisze tę sztukę? Generalnie mama mnie popierała, co dla mnie było ważne, bo nie chciałem napisać coś, co jej by się nie podobało, albo by czuła, że to coś fałszywego, albo wymyślonego. Chciałem, żeby ta sztuka jej też, żeby ona czuła, że ta sztuka jest prawdziwa i dobrze przedstawia sytuację. Ona zawsze uważała, że ta sztuka jest za bardzo wymagająca, jeśli chodzi o widzów. Że dużo jest wątków, jest za bardzo skomplikowana, ma za dużo takich rozmów filozoficznych i że powinniśmy mieć coś prostszego. To była jej najważniejsza. Czyli formalne po prostu Formalne, sprawy, tak. Ale jej się bardzo podobało, była bardzo wzruszona. Przyszła 3 razy.
ale nie chciałem też, żeby ona przychodziła co wieczór, bo to jest bardzo ciężkie. I myślałem, że to nie jest zdrowe, żeby tak codziennie to chodziła. To ja tam byłem codziennie, ale ona przyszła 3 razy zobaczyć tą sztukę. A czy myślał Pan też o tym, że to może być, pełnić pełną funkcję taką terapeutyczną dla Pana mamy? Na pewno, na pewno. Bo jak mówię, to jest, ja się przyznam, I dla mnie. Że to jest takie pytanie, które po spotkaniu z Panią Wandą się jakby stało takim dla nas jakby kluczowym, no bo to jest coś, co Pani Wanda sama jakby werbalizuje jako takie główne pytanie, no nie wiem, swojego życia, tak? Także to znikanie, tak jak Pan mówił też o zniknięciu przecież Pana dziadka od strony ojca, tak? Znaczy zniknięciu, no. Że w wieku dziecięcym po prostu znika rodzic. Potem to całe życie już jakby się to w jakiś sposób próbuje z tym Tak, jest taki oswoić. moment w sztuce, kiedy nie chcę wszystko zdradzić, bo mam nadzieję, że zobaczycie tą sztukę, kiedy będzie w Warszawie. Absolutnie. Ale jest taki moment w sztuce, kiedy jest taki ostatni telefon z getta, bo co było ciekawe jest, że getto mało dużo telefonów między aryjską stroną a gettem i my używamy to naturalnie, żeby mieć taką scenę, gdzie babcia Halina dzwoni do córki Wandy ostatni raz i to jest taka bardzo ciężka scena, gdzie Halina uznaje, że nie wychodzi z getta, że zostaje. I potem Wanda siedzi tam po tym telefonie i potem staje i wychodzi na dwór, żeby zobaczyć zobaczyć tych dzieci, co byli razem z nią w tej sierocie i która ona tak zostawiała, bo czekała zawsze przy telefonie, żeby mama zadzwoniła. I ona idzie do tych dzieci, żeby poznać takie duże drzewo, co stoi w ogrodzie, które dzieci nazwały kiełbasą, bo wygląda trochę jak kiełbasa. I to jest taki moment, kiedy to jest taki odruch mamy, żeby żyć. Że już nie można powiedzieć, że pogodziła się z faktem, że mama już nie wyjdzie z getta, ale bierze taką decyzję nawet jako małe dziecko, że ja teraz będę żyła. I będę bawiła z innymi dziećmi i będę miała moje życie. Już nie będę czekał na mamę. Czy tak było? To znaczy, czy mama opowiadała Panu o tym? No, w jak sensie to takim, że jak wyglądało z tej patrzysz, strony? i to jest, wszyscy ocaleni muszą taką decyzję w końcu podjąć, bo nie mogą zostać w takim sytuacji czekania czy totalnej traumie. Muszą w pewnym momencie, wszyscy, moja mama wcale nie jest unikalna, muszą w pewnym momencie powiedzieć sobie, no okej, straszne rzeczy się stały, ale ja muszę żyć. I to była absolutnie, co moja mama zrobiła, bo potem i skończyła szkołę i potem została inżynierem chemikiem i poznała ojca i wyjechała do Szwajcarii i miała całe bogate życie. I zostawiła tą traumę, te czekanie na mamę, te pytania, dlaczego mama mnie
Zostawiła, to wszystko zostawiła i żyła. I potem wróciła do tego tematu dużo później, jak dużo ocalonych, z moją pomocą. Ja jej pomogłem w tym. No bo to jest jakby też tak, że z drugiej strony jest ta wina, to co na przykład Ludwik Górski bardzo często też mówi, to poczucie winy, survival's guilt, tak? To poczucie winy, że się ocalało. To też no, jest coś, co jest bardzo częste w zasadzie. Tak? Chciałeś coś zapytać? Chciałam zapytać, jak, bo tu mówiła o Pana mamie, a jak z całą tą sytuacją no, byli pozostali członkowie rodziny, czyli bracia, 3 braci, jak ich trochę losy się potoczyły, czy jak oni, czy oni zostając w Polsce w jakiś sposób swoją żydowskość również gdzieś schowali, czy oni tutaj jednak no trochę, czy mówili o tym, czy to nie zostało jakoś wymazane. Jak Pana mama wyjechała i na chwilę zaparkowała, jakby mówiąc brzydko, ten temat, a jak tutaj, bo Pan też odkrył tych kuzynów bardzo późno i oni Panu powiedzieli o żydowskości. Jak rodziny tych no, braci tutaj sobie z tym tematem No, radzili? dla wszystkich to był traumatyczny temat. Stasio, najmłodszy, on miał podejście bardziej takie otwarte do tego tematu i z nim rozmawialiśmy o tym temacie i on specjalnie nie szukał, żeby dołączyć się do społeczeństwa żydowskiego tutaj ani nic, ale był taki bardziej otwarty razem i jego córki. Janek był już nie aż taki otwarty do tego, do rozmowy o tym. I on jednak bardzo przeżył 68 rok i konsekwencje karierowe, co musiał przeżyć przez to. A Robert był totalnie zamknięty na ten temat. Nic żonie nie powiedział, dzieciom nie powiedział i zawsze nas zabraniał, żebyśmy w ogóle ten temat ruszyli z innymi, bo dla niego to był temat nie do rozmowy z najbliskimi w jego rodzinie i oni, moi kuzyni, tylko dowiedzieli się o tej historii po jego śmierci. Czyli w ogóle nie był w stanie o tym mówić. Nie. On był najstarszy, on miał świetną pamięć, wszystko pamiętał. Nawet pamiętał taką okazję, kiedy niemiecki żołnierz papieros na jego ciało wymazał czy zgasił. Jak wyszedł z getta, był w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Mieli jemu nogi obciąć, bo były totalnie takie zatrute. I w końcu lekarze użyli bardzo innowatorski sposób, gdzie jakieś chemiczne materiały pod skórą, jak to powiedzieć, zaszczepili, żeby uratować nogi. I przez to
uratowano jemu nogi w powietrze. To on był w skrajnej sytuacji fizycznej. Jako dziecko, które miało 7 lat wtedy. Bo mama ile miała lat, jak wyszła z getta? 6. Bo Robert był urodzony w 35, a mama w 36. A pozostali bracia? W jakim wieku? O, Janek to bliźniak, a Staś był urodzony w 40, to on był mały, on miał 2 latka. A dzisiaj ich dzieci, czyli jakby trzecie pokolenie, czy kuzyni pana, kuzynki, jak dzisiaj odnajdują się w tej takiej nowej zdobytej tożsamości i włączają się może w pana jakieś tam działania, czy jak oni No oni są bardzo wdzięczni, bo ja jestem taki historyk rodziny. Mimo że mieszkałem w południowej Afryce, tam 10 000 kilometrów stąd, to ja jednak całą historię rodziny opisałem, zbadałem, materiały wszystkie przygotowałem. To oni są bardzo wdzięczni za mój wkład. No i teraz 9 lipca mamy kamień osłonić w cmentarzu żydowskim na pamięć Haliny Rothstein, napisany po angielsku i po polsku. No i to też znowu ja zorganizowałem i wszyscy są bardzo wdzięczni, bo nic nie było, a teraz będzie kamień. Czyli tutaj na Okopowej, tak? Na Okopowej, tak. To będzie taki ważny moment. Olgo, czy coś jeszcze chciałabyś pana zapytać? Myślę, że tak się zbieram z jednym pytaniem, bo przez jakiś czas był pan ochrzczonym katolikiem, a dzisiaj po tej całej historii, jak pan by siebie określił, kim pan jest? No Pan ja czuje, dostałem że- to same pytanie w Tel Awiwie, kiedy wyświetliliśmy ten film, nikt mnie nie powiedział i potem mieliśmy takie pytania z widzów i właśnie te same pytania były zadane i ja odpowiedziałem po angielsku, to odpowiem po angielsku tu też. Po angielsku to brzmi dosyć śmiesznie. Nie wiem, czy ma te same rezonansy po polsku, ale odpowiedziałem I swing both ways, co znaczy, że od czasu do czasu chodzę do synagogi, od czasu do czasu chodzę do kościoła i nic ostatecznie nie wybieram. A pana mama, jak o tym myśli? Moja mama też ze mną chodzi do synagogu i ciekawi się Torą i tak dalej, ale ona jest taka stanowcza katoliczka i co niedzielę chodzi do kościoła i ona jest dużo bardziej religijna niż ja. A jeszcze bym zapytała, czy pan przez sztukę napisaną przez siebie jakby z tym pytaniem próbował się uporać, czy w jakiś sposób przeżyć i zrozumieć, a jak pan jako syn
właśnie patrzy na mamę, czy ona w jakiś sposób i w jaki, jeżeli uporała się z tym pytaniem, czy z tym brakiem swojej matki, czy w jakiśkolwiek formie. No, moja mama, ona ma taki duch bardzo hojny. To znaczy, że ona uznała, że jej mama miała odpowiedzialności, które przechodziły takie umiejętności ludzkie, były takie nieludzkie odpowiedzialności i miała, że jej mama miała taką misję i takie odpowiedzialności, które wychodziły za wymiary takie czysto rodzinne. I ja uważam, że to jest bardzo piękne, że moja mama może to zrozumieć i uznać, mimo że jest dziecko, co zostało zostawione. No, pana mama też się potem angażowała społecznie, prawda? Tak. Znaczy, jak rozumiem, też do tej pory. Do Nie tej wiem pory, dokładnie, no ale i też, co było ciekawe, że pod apartheidem moja mama organizowała wycieczki do szkół w dzielnicach czarnych, żeby tam organizować jakieś nagrody, pomóc jakoś tym nauczycielom i tak dalej. A to w czasie apartheidu było naprawdę niebywałe. To było dosyć dziwne i unikalne, żeby takie rzeczy robić. Wszyscy pod apartheidem, ja nie pamiętam aż tyle o apartheidzie, bo byłem małym dzieckiem, ale wszyscy tak trzymali się ich takich terenów i generalnie biali nie jechali do czarnych dzielnic, żeby pomagać szkołom i tak dalej. Tu muszę uznać, że moja mama była, miała takie poczucie socjalne, że trzeba coś robić, nie można rzeczy zostawić, trzeba jakoś pomóc jak można. I też była dzielna, bo to potrzebowała pewną odwagę, żeby jechać do tej dzielnicy i to organizować, taką akcję socjalną. Naturalnie po pewnym czasie to już nie było możliwe, bo rozruchy zaczęły w tych dzielnicach i już było za bardzo niebezpieczne. Ale przez pewien okres moja mama to robiła. Jeszcze po niewawce przed przyjazdem do Polski, gdzie też była socjalnie aktywna z tymi zielonymi domami.